Chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która też wydaje mi się kapitalna i która do tego, bo nie chciałbym też tego filmu w taki, wyłącznie w taki ideologiczny zaułek wpędzać, bo to mimo jego ogromnego znaczenia to byłoby jednak zawężenie. To jest film no, pod wieloma innymi względami wybitny, także stylistycznie. I gorąco Państwu polecam tutaj taką kontemplację tego filmu. Operatorami byli Edward Kłosiński, Witold Adamek, a film został zrealizowany na taśmie czarno-białej, co oczywiście w roku 1982 było anachroniczne. No, nie kręciło się filmów wtedy, przepraszam, że to mówię, ale to już Państwo nie pamiętają tych czasów, nie kręciło się wtedy filmów czarno-białych, więc był to pewien świadomy, artystyczny wybór twórców, nawiązujący oczywiście do okresu historycznego, który film przedstawia, czyli do tego okresu między latami 30. a rokiem 56. Z jednej strony pozwoliło to włączyć gładko do filmu zdjęcia dokumentalne, czyli marsze, pochody, które tam są, no a z drugiej strony stworzyło taki właśnie klimat autentyczności, a nie takiej jednak trochę laurki kolorowej. Z drugiej strony pod względem wizualnym ten film jest, jeśli tak można powiedzieć, trochę przedobrzony. To znaczy ten sposób oświetlenia i kadrowania, który tutaj zastosowano, nie jest wzorowany na ani polskich filmach z lat 30., ani na polskich filmach z lat 40. On jest raczej inspirowany amerykańskimi filmami z tego okresu, czyli takim filmem noir, co temu filmowi wydaje mi się bardzo na dobre wyszło, kiedy ta atmosfera tej nagonki, czy tego jak to powiedzieć, tej intrygi partyjnej się zagęszcza, bohaterowie spotykają się wieczorami, tam omawiając jakieś te swoje sprawy, no to tutaj te mocne kontrasty między prawie czarnymi obszarami kadru, a tymi obszarami kadru, które są jasno oświetlone, są bardzo, bardzo interesujące. A to są, proszę Państwa, takie dwa ujęcia, które są inspirowane taką manierą amerykańską też z lat 40., którą zapoczątkował film Obywatel Kane. Mianowicie tutaj Państwo widzą takie filmowanie przez przedmioty, czyli na pierwszym planie są te elementy dekoracji, które tak jakby osaczają bohaterów. I następny poproszę. Następny slajd. O tak. A tutaj z kolei widzą Państwo, to też tutaj w wielu ujęciach ten chwyt jest zastosowany. Takie filmowanie z dołu, które nieco z jednej strony monumentalizuje postać, ale z drugiej strony również często, jeśli zastosowano odpowiednią długość ogniskowej, jakby przytłacza ją sufitem. Tak? Więc tworzy taką gęstą atmosferę, która tutaj akurat jest na miejscu. Podsumowując tę stronę wizualną, to można powiedzieć, że to jest zdecydowanie film, który no, znalazł odpowiedni sposób, żeby pokazać, jeśli mogę tak powiedzieć, pokazać to, o czym mówi. Tak, w tym sensie jego wartość jest niezaprzeczalna. Jeszcze jeden element stylistyczny, o którym chciałem powiedzieć, to jest muzyka, którą skomponował Przemysław Gintrowski, a wykonuje tenże Gintrowski i Zbigniew Łapiński. Ta muzyka jest interesująca, bo ona z kolei nie pasuje do tego stylu wizualnego i do tej taśmy czarno-białej, bo to jest muzyka taka, którą Państwo łatwo zidentyfikują jako właśnie muzyka przełomu lat 70. i 80. z syntetyzatorami, taka no, nowoczesna, jeśli tak można powiedzieć, w tamtej epoce, a więc absolutnie nie stylizowana na muzykę z epoki. Oglądaliśmy Wielki Bieg, gdzie zastosowano zupełnie inny chwyt, czyli zastosowano muzykę z epoki właśnie, to znaczy piosenki, utwory muzyczne pochodzące z lat 40. To tutaj tego zabiegu zupełnie nie ma. I ta niespójność może razić. To znaczy ktoś sobie może pomyśleć, że no, lepiej by było, gdyby jednak to była jakaś muzyka taka właśnie z lat 40 czy 50. Ale jest w tym pewna metoda. Tak? Zawsze
zachęcam Państwa do stawiania takiego pytania, dlaczego? No i w tym wypadku funkcja tego chwytu byłaby chyba taka, że chodzi tutaj właśnie o odniesienie do współczesności, o pokazanie, że historia Łucji Król nie jest zamknięta gdzieś tam do roku 56, koniec, ale że ona toczy się nadal. I ten wybór kompozytora jest nieprzypadkowy, jest znaczący niezwykle, ponieważ Gintrowski i Łapiński to muzycy występujący z Jackiem Kaczmarskim, najpopularniejszym bardem okresu Solidarności. Oni wspólnie w trójkę stworzyli i wykonywali taki program pod tytułem Mury, z którego pochodzi słynna pieśń pod tytułem Mury. Więc umieszczenie tego twórcy w tym filmie jest wyraźnym sygnałem, że to jest film, że to nie jest film tylko historyczny, że to jest film, którego akcja w jakimś sensie dzieje się nadal i tak zresztą ten film był odczytywany.